Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej IT Akademii JLabs. Jest to ostatni już w tym sezonie, ale wracamy po wakacjach, więc zapraszam po wakacjach. Tematem IT Akademii jest od monolitu do microserwisów, jak widzicie. Może dowiecie się czegoś nowego, może poszukujecie sobie wiedzę, którą już macie. Ja się nazywam Monika Pałasz, nie przedstawiałam się. Nazywam się Monika Pałasz, jestem rekruterką JLabs. Najpierw będzie wykład wykonany przez Marcina. Marcin jest naszym architektem. Później będzie część pytań i potem zapraszamy na pizzę. Już teraz oddaję głos Marcinowi. Momencik. Czy dobrze mnie słychać? Mam nadzieję, że tak. Przyznam się, że to moja pierwsza taka prelekcja od razu też z połączeniem i z transmisją online. Jestem w ogóle bardzo wdzięczny JLabs, że mogłem tutaj wystąpić. Współpracujemy od roku i jestem całkiem zadowolony. Chciałem Wam opowiedzieć, tak jak tytuł, tak, o moich doświadczeniach w tym obszarze. To nie jest nie pierwszy system. Migrowałem od monolitu do mikroserwisów. To jest bardzo zwykle długotrwały proces. Najpierw powiem parę słów o sobie, więc muszę się do paru rzeczy przyznać. Jestem z wykształcenia muzykiem, więc może jakieś doświadczenie estradowe mam, ale no, to jest trochę dziwne jak na obszar IT. Jestem samoukiem w obszarze IT. Później po studiach muzycznych zrobiłem też studia podyplomowe z zarządzania projektami. Wspominam o tym raczej jako ciekawostkę, bo na tych studiach pisałem pracę. Praca na studiach podyplomowych to się chyba nazywa praca podyplomowa, więc tam pracę podyplomową pisałem na temat zwinnych metodek. To było w 2006 roku i na uczelni tam jeszcze o tym nie słyszano, ale spotkało się to z wielkim zainteresowaniem. To było SGH. Pracowałem w bankach, w ubezpieczeniach, też w firmie telematycznej w TomTomie. Pełnię rolę architekta oraz nazwałem to zawłaszczacz produktu. Nie wiem, jak to po polsku nazwać, czyli product owner. No, akurat w procesach migracji architektury z monolitu do mikroserwisów wydaje mi się, że takie połączenie jest bardzo pomocne, że połączenie tych dwóch ról. No to postaram się naświetlić, na czym polega problem. No pewnie wszyscy wiecie, na czym polega problem i pewnie ta prezentacja w większości będzie połączeniem oczywistości, ale może też znajdzie się parę ciekawych tematów. Więc monolit, no to jest ten stand. Dobrze widzicie teraz? Więc jest zwykle jedno wielkie repozytorium. I jeszcze tu chcę zaznaczyć, że mówię o takim arcytypowym monolicie, takim monolicie z krwi i kości, to znaczy ze słabo zaznaczoną modularyzacją. Nawet jeżeli są moduły, to są bardzo złe moduły, nieprawdziwe, które są już, odpowiedzialności są zatarte. Kiedyś tam na początku ktoś chciał to dobrze zrobić, ale później zniknęły. Albo w ogóle z monolitem, który nie ma modułów. No to się teraz coraz rzadziej zdarza, no ale no, są takie miejsca, gdzie diabeł mówi dobranoc. Więc mówię o takich. Więc zwykle jest to jedno repozytorium, jest jeden proces dostarczania i tak naprawdę bardzo często nie ma dostarczania opartego o binarne artefakty, tylko budowane jest bezpośrednio z kodu, pakowane i dostarczane na kolejne środowiska, często wielokrotnie budowane. Zwykle jak jest monolit, to też często organizacja też nie zauważa, że ma różne dziedziny, tak jak
że są różne dziedziny ich działalności. Więc w tym monolicie przeplata się sprzedaż, przeplata się jakieś utrzymanie klienta, przeplatają się różne elementy. No i bardzo często te elementy systemu, ponieważ są źle naznaczone i są uniwersalne dla wszystkich dziedzin, mówię tutaj o domain-driven design, jakby na pewno nie był tam zastosowany i to efektem jest też bardzo trudne podzielenie tego. Wszystko jest ze sobą razem, encje są olbrzymie. No i może taką małą zaletą tego wszystkiego jest, że infrastruktura jest prosta, no bo to się instaluje na jednym serwerze, może jest to są serwery zapasowe, jest to w klastrze, natomiast jest to jedna aplikacja. Jedną się aplikację monitoruje, jedną się instaluje, jedną się testuje. Oczywiście przy mikroserwisach jest no, całkiem odwrotnie. Tak? Jest wiele repozytoriów, wiele kodów, też często wiele technologii jest używanych. Niekoniecznie musi to być jedna technologia, jak w monolicie. Jest wiele procesów dostarczania. Miałem tu na myśli, że wiele tych continuous integration, wiele continuous delivery, wiele repozytoriów, gdzie to jest artefaktów, gdzie są przechowywane. No i konieczne jest tam tak naprawdę, naturalną rzeczą jest, że te dziedziny są już bardzo mocno zrozumiane przez biznes, są zrozumiane też przez no, dział techniczny, przez IT i często konkretna mikrousługa ląduje jest jakby dedykowana do jednej dziedziny. No i ta infrastruktura, ponieważ są mikroserwisy, często one rozmawiają ze sobą przez interfejsy HTTP, no to ta infrastruktura jest bardzo złożona, bo to i musi się skalować, i musi być autodiscovery, i musi być rozproszone logowanie, i musi być odpowiedni monitoring. Jakby tych elementów, oczywiście technologicznie jest to do ogarnięcia i nie jest to jakoś strasznie skomplikowane, na przykład ze Spring Cloudem, ale tego jest dużo, czyli nagle zamiast jednej farmy serwerów, która jest dla jednej aplikacji, potrzebujemy tego mnóstwo, tak? Szczególnie gdy używamy jakiejś konteneryzacji, to też jest kolejny element, którego trzeba się nauczyć. No więc od razu chcę się przyznać też do innej rzeczy, o czym nie jest ta prezentacja. Więc ta prezentacja nie jest o technologii, nie jest o docelowej architekturze, no nie jest tak naprawdę o technikaliach, więc w sumie ta docelowa architektura, podejrzewam, że przykładów, jak zrobić architekturę mikroserwisową, jest znacznie łatwiej to znaleźć w internecie czy na innych prezentacjach, niż jak przejść od jednego punktu do drugiego. Więc tu nie będzie właściwie prawie o technologii, więc prawdziwy tytuł tej prezentacji powinien być, że to jest pomiędzy monolitem a mikroserwisami. To jest ten obszar, jak poruszać się w tym obszarze pomiędzy jedną architekturą a drugą. A tą architekturę docelową podejrzewam, że każdy z Was będzie mu łatwiej zdefiniować. Wydaje mi się, że to jest najłatwiejszy element z tego równania niż ten cały proces, który jest sam w sobie trudny. Przykładów, frameworków, które służą do budowania mikroserwisów jest dużo. Też przykładów złego wdrożenia takiej architektury też jest dużo, więc to też trzeba odrobić, ale mówię, ja tym się tutaj nie zajmuję. No więc mam takie pytanie na początek i prosiłbym o podnoszenie rąk, jeżeli to będą głupie pytania, ale proszę odpowiedzcie. Kto z Was używa wzorców projektowych? Kto z Was działa zwinnie? Na moje oko więcej osób działa zwinnie niż używa wzorców projektowych. To dla mnie zaskakujące. No dobrze, to ostatnie pytanie. Kto z Was słyszał nazwisko Christopher Alexander?
3 osoby. Pytam dlatego o tym, ponieważ to jest tak naprawdę architekt, ale nie taki architekt od oprogramowania, tylko taki prawdziwy architekt, co domy budował i projektował. Więc jego publikacje i jego prace były kluczowym elementem, kluczowym bodźcem dla całego rozwoju i dla wzorców projektowych, i dla zwinności. Napisał w latach 70. książkę pod tytułem A Language of Patterns, na której wzorowała się książka Gangu Czworga później, gdzie były opisywane te wszystkie wzorce, ale w kontekście oprogramowania. Christopher Alexander wymienił tam 253 wzorce związane z architekturą, które według niego prowadziły do budowania harmonijnych, przyjemnych dla oka, a przede wszystkim wygodnych dla życia, dla ludzi, miast. I to były właśnie wzorce, bo mówił o tym, że patrzę się na miasta średniowieczne, które rozwijały się przez setki lat, nie były centralnie planowane poza głównymi jakimiś inwestycjami w centrum miasta, a jednak budowały się harmonijnie i naprawdę w takich miastach lepiej się żyje niż w takim, które było odbudowywane po wojnie, jak Warszawa. Tak? No widać pewien brak harmonii w Warszawie. Teraz to się trochę zmienia, ale w latach 90. to było szczególnie było widoczne. Więc w latach 90. za spotkanie z Christopherem Alexanderem, za śniadanie z nim płacono $2000, żeby sobie z nim porozmawiać. Bo jego podejście do budowania było takie, że w sposób bardzo prosty, prostymi zasadami, prostymi metodami i cały czas jakby żyjąc wewnątrz danego obszaru, rozwijać go i zmieniać go cały czas dostarczać poprawki, ale cały czas, żeby to, co jest na końcu, przypominało to, co było na początku. Więc jakby to są drobne zmiany. Też od jego pracy jest cały sposób opisywania wzorców projektowych, ale też w innych obszarach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co ja chcę pokazać o czym chcę mówić w mojej prezentacji, to są raczej, mogę powiedzieć, takie wzorce, albo raczej takie sugestie generalne odnośnie tego, jak powinniśmy postępować, migrując od właśnie monolitu do mikroserwisów. I to, co mój główny komunikat jest taki, że proces jest ważniejszy niż technologia. To znaczy, tak jak pokazałem na początku, różnica pomiędzy monolitem a mikroserwisami jest radykalna. Jest całkiem inny proces dostarczania, bo tych elementów jest wiele, więc to wymaga zmian w organizacji, zmian w mentalności ludzi i zmian w narzędziach. Więc zanim wprowadzimy mikroserwisy z ich wszystkimi potrzebami i koniecznymi rozwiązaniami, też i organizacyjnymi, powinniśmy praktykować pewne sposoby wytwarzania, pewne sposoby działania, zanim to się stanie. Gdybyśmy mogli to zrobić raz z dnia na dzień, to i tak następnego dnia, mając mikroserwisy i superarchitekturę, byłby po prostu chaos. Nikt nie wiedziałby, za co odpowiada, bo odpowiedzialności są całkiem inaczej rozłożone. Mikroserwisy są małe i zwykle opiekuje się nad nimi jeden zespół. Więc jakby to jest nie można tego prosto przełożyć z jednego na drugie. Więc wydaje mi się najważniejszą rzeczą, jaką mogę zasugerować i tak bym
tak praktykuję to w mojej pracy przy takich przedsięwzięciach, to jest dostarczanie modułów hybrydowych. Ja mógłbym powiedzieć, nazwać je moduły podwójnego zastosowania, jak to się mówi w wojskowości, że jest technologia, którą można użyć do celów wojskowych oraz przy okazji później albo wcześniej jest stosowana do celów cywilnych. Na czym by to polegało? Polega to na tym, że właściwie może jeszcze krok wcześniej. Zanim będziemy mieć mikroserwisy, ja sugeruję, żeby modularyzować. Nawet jeżeli są moduły i często one są być może niewystarczająco drobno zarysowane, należy modularyzować. Ale modularyzować w ten sposób, że moduł jakby możemy użyć z jednej strony jako bibliotekę wkompilowywaną w do tej pory monolit, czyli wynosimy pewną logikę na zewnątrz i nadal używamy jej w monolicie, czyli architektura generalnie się nie zmienia, ale proces się zmienia. A z drugiej strony udostępniamy interfejs HTTP, który pozwala testerom testować akceptacyjnie na koniec krótkiego sprintu, już, bo mówię jakby tutaj, moim założeniem jest, że to będzie działało w sposób zwinny. Na koniec sprintu testerzy z użyciem interfejsu HTTP są w stanie odebrać konkretną zmianę. Wszyscy myślą o dostarczeniu konkretnej funkcjonalności, nawet małej, ale dostarczeniu jej. Więc jakby, a od razu też myślimy w przód, że tak naprawdę ten moduł od razu mógłby zaraz stać się usługą. No, to jest taka reguła, która w sumie jest regułą niekoniecznie, można powiedzieć, że związaną z mikroserwisami, ale jest to reguła zwinna, nakreślona dawno temu przez Toma Gilba, niedawno był w Polsce ze swoimi prelekcjami. Czyli trzeba zaczynać od rzeczy najtrudniejszych. Od najtrudniejszych, no w moim przypadku to na przykład było ten element, który miał mnóstwo błędów. Cały czas były zgłaszane błędy. No to było oczywiste, że tam trzeba coś zmienić. Więc potrzebna była pogłębiona analiza, na czym to polega. Zostały nakreślone, mieliśmy 21 implementacji jednego algorytmu, może to źle powiedziane. Jeden kalkulator był 21 razy zaimplementowany, dlatego że w tym kalkulatorze były 2 kroki pomieszane. Oczywiście tam była wielka hierarchia dziedziczenia, bo tam były pomieszane 2 kroki. Krok przygotowania i krok kalkulacji. Kalkulacja była właściwie prosta, matematyczna, ale ten pierwszy krok, ponieważ zajmował się gromadzeniem danych, miał dostęp do danych, też ta enkapsulacja była słaba, więc jakby te 21 kalkulatorów odzwierciedlało 21 przypadków użycia. No i okazało się, że trzeba wydzielić tą część kalkulującą, a części przygotowawcze na razie pozostawić, które będą i delegowały do tego kalkulowania. I to jest pierwszy krok, który można zrobić w modularyzacji. To są małe kroki, to naprawdę można zrobić często w jednym sprincie. Więc moim zdaniem zaczynanie od najtrudniejszego jest taką zasadą, która pokazuje, jaki jest punkt bolący i tak naprawdę pozwala też, żeby biznes cieszył się z naszych postępów, tak? Nic się nie zmienia. Muszę się wyknąć. No nie chodzi o to, że naprawdę nic się nie zmienia, bo my chcemy tak naprawdę nic nie zrobić, tylko pozmieniać to jak najbardziej i żeby to było wygodne do programowania. Ale chodzi o to, no nic się nie zmienia, to jest tłumaczenie business as usual, to jest jedno z tych tłumaczeń. Czyli chodzi o to, że nadal dostarczamy funkcjonalności, nadal poprawiamy błędy. Może powiem, że tak, to jest takie dosyć, myślę, większość chciałaby brać udział w projekcie, w którym można robić co się chce, biznes tam niekoniecznie musi odbierać, dajcie nam 6 miesięcy, to zrobimy wam taki system, że oko wam zbieleje. Moim zdaniem jest odwrotnie, trzeba mieć cały czas kontakt z biznesem, cały czas on musi coś odbierać, trzeba mu pokazywać, jakie są postępy, jakie są zmiany
I właśnie to, że biznes cały czas jest w kontakcie i nie mówimy mu poczekajcie miesiąc, tak naprawdę on zauważa postępy razem ze zmianą technologiczną, razem ze zmianą struktury, ze zmianą kodu. To wtedy jest to tak naprawdę jest to uzasadnione. Bądź bezpieczny. No. Tu mam na myśli, nie wiem, czy słyszeliście o tym procesie, jak GitHub migrował z takiego prostego procesu, gdzie używano pod spodem zwykłego polecenia git do łączenia gałęzi kodu. Po prostu używano go w trybie takim, że uruchomiano proces, który checkoutował kod, robił merge'a, natomiast to było niewydajne, bo rozkręcanie takiej wirtualnej maszyny, na której to się dokonuje, więc tam, ponieważ jakby skala GitHuba rosła tak szybko, że ten model by się nie sprawdzał, doszli do wniosku, że sami chcą to napisać. I zastosowali, tak oni nazywają to eksperyment. To jest hypothesis-driven development, czyli mamy pewne podejście nowe, które chcemy zastosować. Ze starego jesteśmy zadowoleni, ale nowe ma zaoferować nowe funkcje, w tym przypadku zwiększoną wydajność. I oni odpalali te dwa procesy, ten stary, równolegle z nowym, porównywali wyniki, jeżeli były takie same, no to zaświecała się zielona lampka, jest OK. I tak naprawdę testowali na produkcji rozwiązanie, które oczywiście wcześniej testowali gdzie indziej, ale testowali sobie na produkcji. I później, jeżeli były jakieś niezgodności, no to oczywiście dokonywano analizy już post factum z logów produkcyjnych, dokonywano odpowiednich modyfikacji i po tym całym procesie oni tam u siebie poprawili wiele błędów. Okazało się, że znaleźli dwa błędy w samym gicie, też z procesem merge'owania, jakieś tam dziwne długości bajtów, jakichś plików, czy już nie do końca pamiętam, natomiast odkryli wiele bugów też, dwa bugi w gicie, które zostały też przy okazji tego procesu poprawione. Więc bycie bezpiecznym przy dostarczaniu rozwiązań dla biznesu, przy działaniu na żywym organizmie, na produkcji, oznacza, żeby właśnie testować na produkcji, ale właśnie w taki sposób, ukryty, czyli dostarczać często, ponieważ dostarczamy moduły, które są odseparowane, więc tu nas nie boli, że wybieramy moment, w którym ten moduł włączamy do monolitu, ale to, co jest wykonywane w monolicie, możemy też wykonywać stary algorytm i nowy. Tak samo w naszym przypadku, ponieważ 21 implementacji to nie w kij dmuchał, nawet kiedy już się zrobiło moduł do obliczania, więc co każdy sprint dostarczaliśmy kilka z tych implementacji, od razu logując, wykonując stary kod, który był już znacznie poprawiony, oraz wykonując nowy kod dla porównania i wtedy jesteśmy w stanie weryfikować. No właśnie wiem. To jest ten. Okay. Słychać mnie? Tak, teraz słyszę. Należy dostarczać do kodu, jak najszybciej się merge'ować, no to jest raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie. Nie wiem, jakie macie tam cykle rozwojowe, natomiast oczywiście w tym częstym dostarczaniu niegotowych rozwiązań
Nawet się śmieję, że mój zespół może dostarczać byle jakie rozwiązania, bo one jeszcze nie działają. No ale tak naprawdę z każdym krokiem zbliżamy się do tego celu, kiedy to są szczególnie trudne wyzwania. Bardzo pomocne jest w tym używanie feature toggles, czyli no, dostarczamy rozwiązanie, jest ukryte za flagą i na środowiskach testowych możemy testować cały nowy proces, a na produkcji cały czas używamy starego procesu. I ta granulacja tych przełączników może być bardzo szeroka. I to w połączeniu z tym podejściem, z użyciem podejściem jakby do hipotezy daje nam ciągły postęp, który możemy też pokazywać na sesjach demo naszym interesariuszom. To wydaje się być oczywiste, kiedy mówimy o mikroserwisach, kiedy mówimy o modułach osobnych, chociaż jednak wydaje mi się, że opór jest duży. Każdy z modułów, takie jest moje zdanie, powinien być utrzymywany w osobnym repozytorium. Osobnym gitowym repozytorium. Dzięki temu mamy całkiem inny cykl życia. Możemy jakby dostarczać kolejne wersje, które nie są od razu dostarczane do reszty rozwiązania. Może być całkowicie samodzielnie testowany, jakby może mieć całkiem inny cykl, może być inaczej wersjonowany i tu sugeruję, żeby zaczynać od wersji poniżej 1 i używać semantycznego wersjonowania, czyli też są nawet bardzo dobre pluginy do Mavena, chociażby do weryfikacji, że dana biblioteka w zadeklarowanej wersji jest odpowiednio oddalona od poprzedniej wersji opublikowanej i podnosi błąd, kiedy jakby wersja zadeklarowana semantycznie różni się bardziej, czyli ten jar różni się bardziej od tej zadeklarowanej. No i wtedy trzeba odpowiednio zmienić tą wersję, czyli podbić na przykład zamiast ostatniej liczby wersji, na przykład drugą albo pierwszą. Oczywiście takie osobne repozytoria oznacza to znacznie mniej kodu, no bo problemem monolitu jest, że kodu jest bardzo dużo, że drobna zmiana taka, która przecina wiele elementów, są olbrzymie pull requesty, więc natomiast osobne repozytorium, które działa w zdefiniowanej odpowiedzialności, wtedy te zmiany są, nawet jeżeli są duże i przecinają przez cały moduł, no to się naprawdę mieszczą w głowie programisty. No i tak w sumie jest z mikroserwisami, że mikroserwisy są dlatego tak popularne, bo one są wygodne w sam raz na jeden zespół, a nawet czasami na 2-3 osoby. No i jakby używanie osobnych repozytoriów, mimo że jest to trudne do wprowadzenia i przeskoczenia w pierwszym momencie, daje efekty, bo na końcu i tak mikroserwisy będą w osobnych repozytoriach, więc jakby trudno tego wcześniej czy później uniknąć. Mamy osobne moduły, mamy osobne repozytoria. Wspominałem o tym, że API, że powinniśmy poza API Javowym, ja mówię tutaj o Javie, no ale na pewno to można zastosować do innych technologii, ale poza tym API bibliotecznym należy udostępniać też API w odpowiednim protokole. No mówiłem o HTTP, ale tak naprawdę może być tak, że mamy też protokół kolejkowy, jeżeli chcemy generować zdarzenia, to tak naprawdę mając logikę biznesową w jednym podmodule, drugi podmoduł, który zależy od tego pierwszego, subskrybuje się na zdarzenia w tym module głównym i publikuje je na konkretną technologię. No w tym przypadku byłyby to kolejki, a przez HTTP mamy dostęp synchroniczny. Ale contract first, no to w przypadku HTTP oznacza, że należałoby te definicje HTTP deklarować wcześniej, od tego zacząć. No tak będzie też przy mikroserwisach, tak? Należy je definiować i często w zespole może nie być tego doświadczenia. Często niejasność
granic w monolicie powoduje, że to nie jest proste, jak się zaczyna coś od początku, wydaje się to być znacznie prostsze, ale przy wyciąganiu kawałka z większej całości to jest zawsze bardzo płynne. Co jest jeszcze w środku, co już w tym środku nie jest. Więc contract first oznacza, że definiujemy Open API, na ten przykład, i dostarczamy go konsumentom. Od razu możemy w ten sposób pozwolić naszym testerom uruchamiać testy akceptacyjne z użyciem interfejsu standardowego Swagger UI. Ale to nie tylko jakby kontrakt, bo contract first, no to za tym musi iść generowanie kodu i ten Open API generator jest przeze mnie sprawdzonym narzędziem i używam go już od dłuższego czasu. Nawet jeden generator dla .NET, kiedyś się tym zajmowałem, opracowałem z kolegą. Więc można z tych interfejsów wygenerować bibliotekę, która zawiera w sobie zalążki serwerowe, czyli wszystkie kontrolery, walidacje. I tak naprawdę programiście w adapterze HTTP naszego nowego modułu pozostaje tylko zaimplementowanie delegata z logiką biznesową, a tak naprawdę, ponieważ logika biznesowa jest w korowym module, tam w adapterze jest tylko i wyłącznie logika mapowania. No oczywiście te dwa modele powinny być rozdzielone, ale model od razu się generuje z kontraktu HTTP, więc ten model korowy może być całkiem inny. Tak? I często tu trzeba bardzo uważać, że jeżeli myślimy o testerach, to API HTTP powinno być bardziej ludzkie niż późniejsze będzie maszynowe, tak? Ponieważ musi to być im łatwo testować. Muszą łatwo te moduły testować. Półprodukty, o co mi chodziło? Nie no, chodziło mi oczywiście o to, że te nasze moduły, te pierwsze efekty naszej pracy będą się wydawały, albo nawet moja sugestia jest taka, żeby one były mniej biznesowo zorientowane, a bardziej zorientowane na rozwiązywanie pewnych technicznych zagadnień. Wydają się, tak jak wspomniałem o tym jednym module, do kalkulacji. Wydaje się, że on nie rozwiązuje żadnego problemu biznesowego, bo mamy kilka przypadków użycia bardzo mocno związanych z biznesem, natomiast my dostarczamy taką mały kawałek do kalkulacji albo kalendarz, tak, obliczanie zagadnień związanych z datą, z harmonogramami, z świętami. Taki też moduł. Wydaje się bardzo techniczny, ale jednak jest kluczowy z punktu widzenia systemu. Więc te nasze produkty tak naprawdę powinny być takimi półproduktami w pierwszym kroku do późniejszych, większych agregacji. One są później używane w obrębie jednej domeny, jakby orkiestrowane. O tym jeszcze wspomnę. I druga rzecz, która tu jest ważna przy tych półproduktach, to bardzo często w monolitach jest taka tendencja, że ponieważ wszystko jest naraz dostępne, ponieważ serwisy brak jest takiej enkapsulacji nawet w tych modułach, no to, że logika weryfikowania, pewne reguły biznesowe są aplikowane w modelu, ja bym to nazwał pull, czyli one nie są aplikowane w momencie wystąpienia zdarzenia, bo tu możemy też mówić o architekturze zorientowanej na zdarzenia, więc w monolicie jest całkowicie odwrotnie, czyli przychodzi moment, kiedy na przykład musimy zweryfikować, czy klient przypadkiem nie ma jakiegoś produktu w zniżkowej cenie. To wtedy często jest tak, że sięga się do klienta, patrzy się w jego historię, sprawdza tam, czy przypadkiem jakaś rzecz w jego historii się nie pojawiła i wtedy na podstawie tego mamy informację, że tak, ta cena powinna być 0. To jest takie struktury jest bardzo trudno poprzecinać. One są właśnie bardzo mocno, sięgają aż do samego dna, aż do samej bazy i cały czas jest jakby wszystko ze sobą sklejone. Więc nasze moduły powinny odwrócić tą perspektywę. One powinny być bardziej repozytoriami, czyli one powinny oczekiwać od
użytkowników, od klientów od klientów tego modułu, oczekiwać, że w momencie wystąpienia zdarzenia, nawet w sposób synchroniczny, czyli bez zdarzeń, będzie rejestrowana nagroda dla klienta, że występuje zdarzenie związane z jakąś aktywnością klienta i zapisujemy, że temu klientowi w takim okresie należy się cena 0 za dany produkt. Tak? Czyli tą perspektywę też trzeba tu odwrócić. I to jest dosyć trudne do przeskoczenia, kiedy wcześniej wszyscy funkcjonowali tak, że mogą po wszystko sięgnąć i właściwie każdą logikę można zrobić. Natomiast tutaj powoduje, że trzeba się dobrze zastanowić, w których momentach z danego modułu skorzystać i jakie rzeczy zapisywać. Tak. Kolejna sugestia, którą bym miał, no to wiadomo, te moduły mówiłem, że to są półprodukty, że są małe, ale zawsze te sprinty są za krótkie, więc trzeba zawsze uważać na to, żeby te rzeczy, które małe mamy, już zaplanowane w tym module, to można je jeszcze podzielić na pół, na przykład na 2 podobszary, albo 2 kroki, albo część tylko z metod restowych zaimplementować, a zarazem też logiki pod spodem, więc to często się także mi zdarza, że te zadania organizatorzy prosili, żeby było później. Ale będzie dużo czasu na ten, bo będziemy czekać na pizzę, więc będziemy mogli długo rozmawiać. Więc tu chodzi o to, żeby brać lepiej mniej, szczególnie w pierwszym okresie, ale w ogóle zawsze, tak naprawdę w każdym momencie, żeby brać małe kroki i je zawsze dowozić. Dzielić na mniejsze zadania. To jest w sumie też reguła taka związana ze zwinnością, niekoniecznie z migracją, ale to też trzeba brać pod uwagę, bo oczywiście wszystko chcielibyśmy się jak najszybciej wykazać, zrobić jak największy krok. No jednak trzeba mierzyć siły na zamiary i dokonywać postępów, ale skutecznych postępów, niż lepiej zostawiać sobie na następny sprint. No, dane. Mam na myśli dostęp do danych, bo często jest, kiedy wprowadzamy nowe moduły, które przejmują odpowiedzialności, te, które były w monolicie, musimy używać tych samych danych, które są w bazie danych. No, zwykle jest to baza danych relacyjna, dane są zapisane i nowy moduł musi mieć dostęp do tej samej bazy. Więc opracowując, często nawet jest tak, że ta granica przebiega wewnątrz tabeli, tak, że ta sama tabela zawiera według nas informacje z 2 różnych modułów, albo nawet z 2 różnych dziedzin. Często są pomieszane, więc musimy sobie nakreślić granicę wewnątrz taką sztuczną. Może to być nawet za pomocą widoków, tak, że jeden widok przepinamy starą encję na nowy, starą encję na nowy widok, w którym mamy zawężone pola, a nowy moduł korzysta z innego widoku na tej samej bazie danych. Ale jakby założenie jest takie, że ja nie obawiam się współużywania, używania tej samej bazy danych, która w module i w monolicie. Wynika to z tego, że jak dostarczamy moduł, to on dopóki nie jest wkompilowany w monolit, nie może zrobić żadnej krzywdy. Tak? Że dostarczamy go, testujemy na bazie danych testowej, weryfikujemy, jak działa zapis, jak działa odczyt. Często nawet się okazuje tak, że w nowym podejściu ten moduł serwuje dane tylko do odczytu, albo odwrotnie, monolit tylko ma je do odczytu, więc jakby też niebezpieczeństwo konkurencji między nimi jest zmniejszone. I dopiero w momencie użycia danego modułu w monolicie możemy dokonać tego wywłaszczenia tego monolitycznego zapisu do bazy danych i przekazać go do modułu. Jak mówiłem, można tu użyć właśnie widoków, można te dane zmigrować. Widoki wydają się najszybsze, jeżeli nie mamy jakiegoś zapisu. Natomiast jeden
ci, którzy mają tylko do odczytu, wtedy zostają na widoku. Więc ten proces jest odpowiednio przygotowany, może być bezpieczny. Montaż. Chodzi mi o to, że mając już taki nowy moduł, mając monolit i mając coraz więcej tych modułów, te moduły, ponieważ są w jakimś stopniu, tak jak sugerowałem, wycofane, to znaczy są bardzo proste, obejmują niedużą odpowiedzialność, są takimi półproduktami, to wymaga takiego koordynatora, bo te moduły o wąskich specjalnościach potrzebują przekazywać te dane między sobą. Tak naprawdę tu powinienem powiedzieć o takim, można powiedzieć, sugerowanym przeze mnie wzorcu, jak zależności, żeby przekazywać na wejściu. Chodzi o to, że przy skomplikowanej dziedzinie i małych modułach są bardzo mocne zależności pomiędzy tymi modułami, mimo że już je wydzielamy. Zamiast dawać zależności pomiędzy modułami, albo musielibyśmy mieć zależność do monolitu, czyli moduł nasz musiałby zależeć od monolitu, no to jesteśmy w takim kleszczu, nie możemy tego zrobić, tak? Więc takim wzorcem, który w swojej pracy stosuje skutecznie, jest przyjmowanie tych zależności jako parametrów na wejściu. Że te rzeczy, od których zależy moduł i te informacje dostarcza monolit, on dostarcza je jakby w formie orkiestracji, wywołując różne moduły, albo ten konkretny moduł dostarcza te dane do modułu na wejściu. Tak właśnie było w przypadku tych 21 implementacji pewnych kalkulacji, że te dane przygotowywane były jeszcze nadal po stronie monolitu, były normalizowane, przekazywane do modułu, do konkretnych obliczeń. To też powoduje, że sam monolit się zmienia, czyli monolit się zmienia pod tym względem, że jakby to wejście przestaje być ukryte, często właśnie w jednej klasie, gdzie tam to nie wiadomo czasami co się dzieje, tylko że już musi być poprawnie zbudowane, więc można zbudować jakąś fasadę, która ma określone API i jest w tych różnych momentach używana i te dane są przekazywane do naszego modułu, a później odpowiednio po wyjściu transformowane do potrzeb monolitycznych. W przypadku wielu modułów tak samo potrzebny jest orkiestrator, który też przekazuje te dane pomiędzy tymi modułami, ponieważ początkowo budowaliśmy je z zależnościami na wejściu. Więc taka moja sugestia jest, aby używać orkiestracji zamiast późniejszej choreografii, którą można się spodziewać po mikroserwisach. Ale tylko dlatego, żeby ruszyć ten temat z posad. Później to API zostanie zawężone, kiedy już będziemy mogli to zrobić i moduły będą mogły same z siebie korzystać w kolejnym kroku. Ja mówię, ten pierwszy krok, który robimy, powinien być w ten sposób zrobiony. Nadzór. Mam na myśli, kiedy nie tylko jeden zespół pracuje nad transformacją, ale tych zespołów jest wiele. Nowe elementy, które są wprowadzane do systemu, no, powinien być odpowiedni nadzór architekta, czy to zależy od organizacji, albo może być to nadzór kolektywny, więc jakieś spotkanie raz w tygodniu, może raz na 2 tygodnie. Oczywiście nadzór nad kodem, czyli standaryzacja formatowania, no to są, wydaje się oczywiste, ale dobrze już w momencie implementacji modułów już o tym pomyśleć, czyli zastosowanie tych reguł, które później, kiedy tych modułów zacznie powstawać bardzo dużo, należy to jak najwcześniej wprowadzić. Formatowanie kodu, budowanie, testy,
procesy związane z dostarczaniem, mam na myśli DevOps, czyli cały proces dostarczania. Wspominałem o tych hybrydowych modułach. Tak naprawdę w praktyce to może wyglądać tak, że moduł jest dostarczany jako jar, jako biblioteka do wkompilowania, zarazem jest udostępniany jako usługa HTTP, o czym właściwie przed chwilą wspomniałem, ale na końcu możemy z niego zbudować obraz dockerowy i od razu dostarczyć go do przyszłej infrastruktury, jaką będziemy chcieli używać z kontenerami. I już testować cały proces związany ze zbudowaniem obrazu, z wrzuceniem go do repozytorium z obrazami, z wrzuceniem go na klaster Kubernetes, czy jak dowolnej tam technologii związanej. No myślę, że konteneryzacja jest jakimś tam rozwiązaniem przy mikroserwisach, więc tutaj ten proces też możemy jakby wprowadzać i go odpowiednio nadzorować. Drugim elementem nadzoru, który sugeruję, a to też nie jest moje odkrycie, to jest Architecture Decision Record. I to jest rejestrowanie wszystkich zmian istotnych architektonicznie w postaci dokumentów, czy to na Confluence, niektórzy preferują użycie repozytorium kodu. Jeżeli jest to proces kolektywny, no to wiadomo, jest pewien proces jakiegoś głosowania, są jakieś, można wprowadzić stany, czyli jest propozycja, jest szkic najpierw, później propozycja, później się to akceptuje. Więc chodzi o to, żeby w cały proces z jednej strony włączyć, bo osoby, które mogą zgłaszać takie propozycje zmian architektonicznych, to powinien być każdy z zespołu. Decyzje są podejmowane na poziomie liderskim, natomiast pewne zmiany, i to powoduje też aktywizację zespołu. Kiedy oni mogą zgłaszać swoje propozycje, tak naprawdę zaczynają brać udział w tej transformacji i coraz chętniej biorą na siebie odpowiedzialności. Ale z drugiej strony jest to też kompletna jasność przy podejmowanych decyzjach, bo taki, no nie będę tutaj opisywał, na czym polega ten rejestr zmian architektonicznych, ale są tam pewne założenia, w jakich jest taki ustalony format. No, nawet parę, ale można jeden sobie wybrać. I taki format dokumentu powoduje, że definiujemy, jakie są nasze założenia, co chcemy osiągnąć, jakie były inne kandydatury przy zmianie architektury, chociażby przy wyborze docelowej architektury, jak przebiegało głosowanie, jakie są kroki migracji. Jakby te wszystkie elementy są kluczowe, dają jasność, pozwalają osobom, które nie biorą udziału w decyzjach, zrozumieć też, co stało za nimi. Nowe osoby przychodzące też są w stanie zrozumieć, co się stało, dlaczego tak jest teraz. Często to są pytania takie, dlaczego. Tutaj jakby można przejrzeć, jak ten proces wyglądał, jak były zmiany, jaka była kiedyś decyzja, ona później została zmieniona. Więc jakby sugeruję, bo to jest narzędzie, które też używałem już w 3 firmach i moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. I teraz chciałem wspomnieć o przeszkodach, jakie mamy. Jakie przeszkody mogą być w naszym przedsięwzięciu. Wymieniłem tylko 2, a pewnie ich może być 102, ale dwie kluczowe to jest, przynajmniej z tym się spotkałem, co było dla mnie zaskakujące, że jest opór, lęk przed osobnymi repozytoriami. Wszyscy chcą robić moduły w tym samym repozytorium, więc obawa, ponieważ będzie więcej pull requestów, będzie więcej niezależnych, trzeba będzie to synchronizować, jak to zrobić, jak to wersjonować. No jest wielka obawa w tym zakresie i to naprawdę nazwałbym to taka paniczna, że bardzo często opór przed taką zmianą jest kluczowy, a moim zdaniem osobne repozytoria to jest krok, który jest konieczny do wykonania jak najwcześniej. Jest też paniczny lęk, ale też jest taki zracjonalizowany opór, no bo
firma Google używa monorepo i wszystko jest w jednym miejscu, natomiast nikt nie bierze pod uwagę, że Google co prawda używa monorepo, ale ma bardzo dobre narzędzia do dzielenia tego na osobne podgałęzie, do uprawnień. Jakby wszystko jest całkiem inaczej zorganizowane, więc moim zdaniem podział na osobne repozytoria jest kluczowy, żeby zmienić myślenie o materii, nad którą pracujemy, że ona jest jednak podzielona, że chcemy dzielić. To jest trudne, ale po pewnym czasie moim zdaniem to daje efekt. No i druga przeszkoda, którą identyfikuję, jest perfekcjonizm. O ile jak mamy monolit, to tam kurz, rupiecie, przeróżne rzeczy, to jak przychodzi do nowych modułów, to wszyscy chcą zrobić je takie po prostu, że no, mucha nie siada, od razu od pierwszego strzału. Więc no, to tak nie jest. Nie jeden sprint przez to się nie dowiózł, ponieważ jakaś tam rzecz była niedograna, trzeba było to dopracowywać, późne zmiany i cały czas szukanie, na przykład pull requesty w takich nawet małych repozytoriach, to wszyscy teraz już są tacy wymagający wobec kolegów, takie zmiany są wymagane, że to trwa i trwa i trwa. Trzeba, to też jest jakby zasada, jakby jedna ze zasad zwinności, wystarczająco dobre. Musimy dostarczać i z tym nie zwlekać. Następny sprint będzie na pewno przy okazji dostarczania też uczymy się. Musimy zostawić coś sobie czasami na później i cały czas poprawiać też swoje zrozumienie danego problemu. I moim zdaniem perfekcjonizm powoduje, że postęp w rozwoju następuje znacznie wolniej niż mógłby. I to właściwie tyle, co miałem do powiedzenia. Czy są jakieś pytania? Tutaj pamiętam, było pytanie. Tam, to momencik, zaraz będzie mikrofon. Mam pytanie o granulację mikroserwisów. Jakie mikroserwisy mają być małe, czy jakie duże? Na przykład, jest taki rejestr, w którym mamy 3 obiekty biznesowe. To czy ten rejestr pozostawić jako jeden mikroserwis, czy dzielić to na 3 mikroserwisy i każdy obiekt biznesowy w osobnym mikroserwisie? Znaczy to jest bardzo ogólnie zarysowany problem, bo tam jest na pewno wiele szczegółów istotnych i w zasadzie to jest temat na długą dyskusję. No, na osobną pewnie prezentację. Ale na pewno odpowiedzią jest coś takiego, że domena, tak? No ale czy domena to może obejmować 3 obiekty biznesowe, czy może każdy obiekt biznesowy jest osobną domeną? Czy jakie są jakieś kryteria? No to jest dobre pytanie. I w sumie zapomniałem wspomnieć, ale mam taką regułę z grubego palca, że znaczy moim zdaniem, jeżeli jest dziedzina biznesowa, no to jest dosyć szeroki, no to myślę na przykład o procesie sprzedaży, no to jest dla mnie dziedzina biznesowa. Jakieś konkretne aktywności, gdzie jest dział w firmie, który ma swoje procesy zorientowane na trochę inaczej postrzeganego klienta i tak dalej. Natomiast moim zdaniem mikroserwisy, a bardziej mówimy o modułach, które kiedyś urosną do mikroserwisów, na pewno powinny być mniejsze od tego. Na pewno jestem przekonany, że dziedzina sprzedaży powinna mieć co najmniej 2 usługi, tak? A nawet powiedziałbym, że pewnie z 10 będzie potrzebnych. Bo i jakiś proces, i jakieś weryfikacje, i pewnie jakieś związane z logowaniem się użytkownika i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej małe, a druga taka reguła, jaką sobie to wyobrażam, to te moduły powinny być związane z jakimś konkretnym obszarem aktywności
tak, żeby jak ktoś myśli sobie no, w tym systemie, nad którym teraz pracuję, na przykład cena w obszarze pożyczki, tak? No to od razu jest jeden moduł, który się tym zajmuje, wyznaczaniem cen. Jak ktoś myśli o cenie, to myśli, to na pewno będzie w tym module. Chciałbym tak jakby wiązać pewne rzeczowniki albo pewne aktywności z konkretnym modułem. No, moduł kalendarza. Moduł kalendarza też. No wydaje się, no właściwie po co to komu, każdy może sobie obliczyć, kiedy jest Wielkanoc. To jest często jedno z głównych zadań programistycznych do weryfikacji, kiedy jest, żeby to taki zaimplementować algorytm, ale to jest kompletnie niepotrzebne, tak? Więc opracowanie takiego, jeżeli wiemy, że coś jest związane z datami, z kalendarzem, z obliczeniami, to myślimy ten moduł, ten moduł. Nie mamy takiego modułu, to go zrobimy. To już mamy koncepcję w głowie, że taki moduł nam, taki mikroserwis nam by się przydał. Że temat się często powtarza, są problemy w tym obszarze, często mamy problem z wyznaczeniem właśnie daty, z wyznaczeniem ceny, z wyznaczeniem jakiegoś innego elementu. I może była mowa o tych encjach biznesowych. Ja myślę, że encje, ogólnie chyba mówi się, że eksponowanie modelu dziedziny przez serwisy jest antywzorcem, że on raczej nie powinien być zorientowany na encje, oczywiście mówimy o zasobach, ale bardziej powinien być zorientowany na operacje. W ThoughtWorks określają to reifikacją, czyli pewne operacje nabierają, zamieniają się w zasoby. Czyli transakcja przelewu to nie jest tak, że bierzemy jedno konto, zdejmujemy z tego konta, a później na drugim dodajemy to, tylko tak naprawdę mamy transakcję, tak? Że transakcja już jest sama w sobie zasobem i dokonuje tej odpowiedniej operacji biznesowej. A to dlatego, że znaczy eksponowanie takich drobnych operacji powoduje, że klient jest zmuszony posiadać bardzo dużą wiedzę o procesie, a tak naprawdę chcemy go tego oduczyć. Chcemy mu dostarczać konkretne rozwiązania przez mikroserwis, zamiast zmuszać go do wykonywania 7 kroków i musi w odpowiedniej kolejności. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Pośrednio, tak? To Dziękuję za prezentację. Podobało mi się jedno pytanie, co miałem, to właśnie odebrałeś na koniec, w sensie monorepo Google'a. A druga rzecz to jest taka, że oni nie tylko mają monorepo, ale też mają bazowy proces dostarczania i niezależnie od tego, w czym piszemy, to sam proces budowania i dostarczania też jest jeden. Czy to nie burzy całego tego, bo tam, jak pamiętam z tych pierwszych obrazków, to były dwie różnice. No więc jest duża firma, która jest w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami, właściwie mieszając te dwa światy zupełnie. ponieważ jest jeden proces dostarczania. Ponieważ jest jeden proces dostarczania, jedno repo i oni generalnie z tego mają bardzo dużo korzyści. Bo skądinąd wiadomo, że jeżeli była jakaś wersja repozytorium, to w tym momencie te rzeczy, które powstały, niezależnie jak na to popatrzymy, no to tam na ten moment był klient-serwer, oni mieli między sobą jakiś tam kontrakt i jak się coś pozmieniało, to właściwie był konkretny release, konkretny commit i wiadomo, jak to nam w tym momencie wyglądało. I tak tylko tego chodzenie, co się wydarzyło, jest o wiele łatwiejsze w momencie, kiedy mamy jeden list. Tak, ale chyba oni przede wszystkim zajmują się rzeczami, które dostarczają tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Natomiast często inne firmy nie działają w takim... Dostarczamy na własne potrzeby, ale integrujemy się też z innymi API i to powoduje, że często właśnie moduł, który jest pośrednikiem, możemy nad nim pracować wcześniej, zdefiniować to API wcześniej, później je zaimplementować,
przygotować do tego klienta i przygotować do tego też stronę serwerową. Na pewno taki zunifikowany proces dostarczania jest bardzo dobry, to znaczy, że tak jak w niektórych firmach jest tak, że ma się stronę, na której stwórz mikroserwis i on dostarcza tam wszystko, od repozytorium aż po cały proces continuous integration, continuous delivery, bo one są ustandaryzowane, zestaw bibliotek jest dobry. No to jeżeli dojdziemy do takiego momentu i możemy to utrzymywać w jednym repozytorium, ja myślę, że to jest w porządku, ale mówię, też jest problem z uprawnieniami, tak, żeby nie przekraczać, jeżeli jest klient i serwer i chcesz to użyć, ale czasami ktoś inny robi ci interfejs użytkownika, ty dostarczasz usługę, chcesz nad nią panować, a ktoś dostarcza ci interfejs z zewnątrz, więc tak naprawdę oderwanie się od tego jest dobre, a mimo wszystko robi to w twoim repozytorium. Więc moim zdaniem tu kluczowe są uprawnienia. Jeżeli dałoby się to zrobić w jednym repozytorium, żeby kontrola nad tym, kto gdzie wprowadza zmiany, bardzo często jest tak, że jak jest monolit, to są zespoły, które się zajmują różnymi obszarami, ale przekroczenie tych granic jest bardzo proste. Także ktoś z jednego zespołu, ponieważ nie ma odpowiedniej kontroli nad kodem, a nie ma odpowiedniej kontroli nad kodem, bo w monolicie wszystko się przecina, trochę tak nieoczywiście, no to nie można tego wzmocnić. Moim zdaniem te osobne repozytoria jakby celem tego nie jest technologia, tylko celem, znaczy żeby mieć osobne repozytoria, tylko celem jest proces, żeby zmienić sposób myślenia, że to są osobne części i bardziej to temu służy, tak? No, ja sobie bardzo łatwo z tym radzę, tak? Ja nie mam problemu z tymi repozytoriami, wszystko się buduje, możemy w tym sprincie dostarczyć nową wersję biblioteki, a w następnym dopiero to włączyć do monolitu i dopiero wtedy testujemy najpierw akceptacyjny moduł, natomiast przy monorepo, no to tak samo pewnie można zrobić, tak? Jeżeli repozytorium checkoutuje się szybko i możesz sobie pod zbiory wybierać, to tak. No, jeżeli to będzie realizowało te założenia, że jednak separujemy te rzeczy w rozwoju i w cyklu życia, to jak najbardziej myślę, że też może to zadziałać. Chciałbym Ciebie zapytać, jak dewelopować i gdzie trzymać oddzielnie czy z kodem serwisów testy end-to-end w mikroserwisach? Znaczy end-to-end, no to na pewno nie z mikroserwisami, no bo jeżeli mówimy tak naprawdę end-to-end, no to na pewno są tam zaangażowane więcej niż jeden mikroserwis, więc raczej trzymałbym je znaczy osobno, tak, no już się do tego przyznałem, że preferuję trzymanie wszystkiego osobno, jeżeli można. Tak samo API trzymam osobno od implementacji, więc testy jak najbardziej też. Integracyjne wewnątrz, ale end-to-end jak najbardziej na zewnątrz. Nie wiem, chyba mnie już nie słychać teraz. No, włączone. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może są pytania online? Nie ma. Ja będę miał jakieś takie głupie pytania, bo nie jestem programistą. Więc, znaczy pierwsze pytanie, kilka prostych pytań będę miał, więc też bym prosił jakby o proste odpowiedzi. Jeżeli podzielimy to na frontend i backend, czy dobrze rozumiem, że mikroserwisy bardziej dotyczą backendu, a na frontendzie to jakby wszystko prezentujemy użytkownikom i klientom jako całość? W pewnym sensie? Czy też na frontendzie wydzielamy mikroserwisy i jakoś to później łączymy, że prezentacja jest całości, ale mimo wszystko jest to wydzielone też osobno?
I jak pracowałem w telematyce, to mieliśmy tak, że usługi, każda z tych usług, znaczy to nie był do końca frontend, to były usługi po prostu dostępne przez HTTP. A to tego nie będzie i tak online słychać. Tak? Będzie słychać? Dobra. Więc no zależy, jak duże są to mikroserwisy, tak? Że te mikroserwisy mogą być też z interfejsem użytkownika, chociaż jest też taka tendencja, żeby dzielić frontend też na mikrofrontendy, a później je składać na końcu, czy to poprzez jakieś komponenty na poziomie na Reakcie, czy tam w Angularze, albo wkompilowywać w statyczne strony. Tak między innymi na ThoughtWorks między innymi wyróżnia taką technikę, która jest, można ją, czyli każdy z mikroserwisów może dostarczać taki mały frontend, a później ostateczny efekt jest dostarczany w postaci zagregowanej. No i tutaj wymagany jest odpowiedni proces budowania tego elementu wyjściowego. A drugie pytanie jest takie, Poczekaj. załóżmy, że mam na backendzie, nie wiem, 10-50 mikroserwisów i czy ja mam to trzymać, te wszystkie mikroserwisy na tej samej wirtualnej maszynie, czy każdy mikroserwis powinien mieć zasady osobną wirtualną maszynę, czy może jakoś to grupować, jak to wygląda od strony tej serwerowej? To już wchodzimy tutaj w tematy, które chciałem uniknąć. Znaczy ja preferuję używanie kontenerów i klastrów i tam, gdzie to można definiować łatwe reguły skalowania i tak naprawdę na pewno nie jedna wirtualna maszyna, bo musi być co najmniej 2 kopie danego rozwiązania. Więc dla pełnej dostępności to nawet i więcej, tak. Tak, więc przy małej liczbie użytkowników jak nie dbasz o użytkowników, to nie. Ale raczej tak. Jeszcze można wyróżnić oczywiście, no to pewnie wszyscy, którzy tutaj przyszli i myślą o mikroserwisach, to łatwo wyróżnić też ten element, mówiąc o frontendzie i o dużej ilości usług na backendzie, taki wzorzec jak Channel API, czyli takie, nazywają to też czasami backend for frontend. Ja akurat wolę tą nazwę channel, bo tam nie ma backendu zwykle w tym. Backend for frontend zwykle nie ma backendu, więc to jest takie API, które agreguje dane z różnych mikroserwisów dla konkretnego kanału dostępu, czyli dla danego, no nie wiem, czy właśnie dla sprzedaży, czy dla danego nawet podkanału sprzedaży, tak, że dla telefonów jest inny agregator, dla interfejsu przeglądarkowego jest inny i tak dalej, więc no, to jest też jakieś takie podejście, które można by było zastosować. I wtedy dany frontend łączy się z tym Channel API z prostym API związanym z danym kanałem. Dobra, i ostatnie pytanie. Poczekaj. Ostatnie pytanie jest takie, jak jako klient, kiedy idę do takiego software house'u, to oczekiwać, że oni nie będą mieć, jak wymagać, żeby oni nie budowali mi monolitu, tylko żeby właśnie dzielili to na mikroserwisy, czy na jakieś takie, już to dzielili od samego początku, od momentu tworzenia tego, no bo wiadomo, że czasem jest tak, że po prostu od samego początku już zaczynają tworzyć monolit. No czego ja też nie chcę ze względu na to, że widzę jakieś tam zagrożenia w przyszłości, w rozwoju i utrzymaniu tego. Więc czego od początku oczekiwać, nie wiem, jak ustalić tą współpracę? Ciężkie pytanie, ale znaczy ja wspominałem trochę, no, jeżeli uznajemy, że mikroserwisy mają dostęp przez, znaczy taką regułą ogólną jest to, że mikroserwisy są dostępne przez interfejs HTTP, no i zakładam, że chciałbyś współpracować z dostawcą w sposób zwinny. Czy aż tak? Pracujemy.
Tak, no właśnie. No to jest demo, przychodzi sponsor na demo i oni mówią, że dostarczy jakąś funkcję, no i pokazują, jak to działa, tak? I tak naprawdę łatwo zobaczyć, naprawdę można zweryfikować, czy tam są osobne, czy są osobne definicje, czy to się instaluje samemu. Też jakby tak naprawdę na poziomie infrastruktury, jakie zasoby są konieczne do zainstalowania, wymuszając na przykład konteneryzację, że na przykład musi być tam Docker i Kubernetes, też można to. No to też jest, akurat jak mówimy o podejściu zwinnym, to kluczowe jest zaufanie. I tu nie można mówić, że ktoś dostarcza komuś w sposób zwinny rozwiązania, jeżeli tego zaufania pomiędzy dostawcą a sponsorem nie ma. No i oczywiście też musi się jakoś wykazać, więc w sumie dostawca powinien pokazać trochę bebechy w tym obszarze, no ale to musi być zaufany dostawca, bo inaczej no to jest naciąganie jeden drugiego, to wtedy takie zwinne rozwijanie jest, można w nieskończoność nic nie rozwijać. No tak, tylko czy ja mam zapytać, ja mam powiedzieć im, że okej, no ja oczekuję, że będziecie dostarczać w mikroserwisach i po prostu, czy ja mam wchodzić trochę z butami i powiedzieć, no chciałbym, żeby to było w osobnym, to było w osobnym, to było w osobnym i jakby narzucać ten podział już. Mhm. Mogę zrobić tak i tak. To może bym odwrócił tą całą koncepcję, no bo sponsor, który mówi, jaka ma być architektura, no to jest coś słabego. Znaczy wiadomo, że teraz już wszyscy odradzają używanie monolitu, no ale kiedy mówi, że chce mieć mikroserwisy, to tak lepiej trzeba by się skupić na rzeczach, które można zapewnić za pomocą mikroserwisów, albo zwykle zapewnia się za pomocą mikroserwisów, na przykład wysoka dostępność, skalowalność. I takie cechy należałoby podać, że na przykład dostarczanie, abstrakcja, czy może być na dowolnej chmurze, no to wymusza w pewien sposób, że będzie jakaś warstwa pośrednia, tak, pomiędzy tymi chmurami. Więc jakby wyznaczałbym wymagania pozafunkcjonalne, które by które są dla mnie ważne, zamiast mówić, że chcę mieć mikroserwisy, no bo to jest, jako sponsor, jako wykonawca nie chciałbym, żeby ktoś mi mówił, że to masz trzymać w osobnym repozytorium, a to masz tam, to jakby jest przekraczanie. Ta współpraca musi być tak, że sponsor jednak mówi, co konkretnie, funkcjonalnie, co jest dla niego ważne, co pierwsze dowozimy, a ludzie od technologii powinni dostarczać rzeczy, jakby być za to odpowiedzialni. Więc ta granica jest taka słaba. No. Nie jestem przekonany, że umieszczanie, proszę mi zrobić architekturę mikroserwisową, jest odpowiednie. Mimo że jestem co do tego przekonany, że jest to jedno z lepszych rozwiązań, chociaż też ma swoje wady, o których tu kompletnie nie mówiłem, ale więc tak bym zasugerował. Czy są jakieś jeszcze pytania? No. Ja bym chciał o tych wadach wspomnieć, albo na jednym slajdzie był. Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna dosyć istotna. A jeżeli mamy wszystko w monolicie, to wszystko się komunikuje w obrębie jednego procesu. Jeżeli zaczynamy to wynosić do osobnych procesów, do osobnych instancji, te instancje zaczynają się komunikować przy pomocy jakiegoś protokołu, na przykład HTTP. Wprowadza pewien narzut, zarówno czasowy, jak i złożoność, aby obsługiwać błędy, ponawiać próby itd. I to jest minus, który po prostu musimy zaakceptować. Mamy mikroserwisów, czy można sobie z tym jakoś radzić, żeby nie wpływało to w zauważalny sposób na przykład czasy odpowiedzi. Czyli mieliśmy monolit, mieliśmy sobie jakiś tam endpoint, który nam wykonał się w danym czasie. Po rozbiciu teraz nie dzieje się to wszystko od razu, tylko musisz się wybierz jakie różne dwa requesty do dwóch innych mikroserwisów. Czas odpowiedzi prawdopodobnie się wydłuży, prawda? Nie zawsze tak jest. To może teraz postaram się odpowiedzieć, chociaż mówię, nie chciałbym tutaj skupiać się na mikroserwisach, wadach i zaletach, ale no, często ucieka się od monolitu nie bez powodu. No, zdarza się, że w monolicie nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego pewna logika się wykonuje 3 razy podczas jednego żądania. No, nieraz takie rzeczy widziałem i jeszcze daje różne efekty za pierwszym i za drugim razem. Więc
być może po wprowadzeniu takiego modułu, nie mówię, że zawsze, ale po wprowadzeniu modułu nawet z narzutem HTTP wcale nie będzie to wolniej, a będzie szybciej, bo będzie raz, a skutecznie. Dodatkowo możliwość skalowania, być może cache'owania też na poziomie HTTP jest też tutaj rozwiązaniem. No, często takim elementem, który może dawać narzut, to jest autentykacja, ale to można załatwić za pomocą tokena i robić to tylko raz i później przekazywać do wszystkich usług już konkretne dane związane z daną sesją użytkownika. Jakby technologia tak idzie, że tak jakby te problemy narzutu, transportu nie bez powodu są uznawane są za lepsze, ponieważ też jakby technologia jest tak wystarczająca, że to sobie z tym daje radę. Natomiast można mieć mikroserwisy w dwóch podejściach. Jedno to są mikroserwisy oparte na HTTP, ale też są oparte na kolejki, albo można mieszać te dwie rzeczy. Tak? Czyli jeżeli komunikacja pomiędzy elementami jest asynchroniczna i te dane płyną na przykład, tak jak w telematyce jest, że dane z urządzeń są wrzucane do systemu centralnego i te dane płyną do modułu, do innych modułów, więc tak naprawdę w ten sposób możemy znacznie też bardziej efektywnie, zamiast zapisywać wszystko do bazy i z tej bazy odczytywać, możemy w sposób strumieniowy je przetwarzać, więc tak naprawdę można i przez HTTP, i przez komunikację kolejkową typu Kafka można też to, więc jakby też zawsze trzeba brać to pod uwagę, czasami są to wady, ale czasami użycie odpowiedniego protokołu, czy właśnie procesów cache'owania i tak dalej jest to w stanie rozwiązać. Ale mówię, też nie chciałbym wchodzić tutaj tak bardzo w te tematy mikroserwisowe, no tak, nie na tym etapie. Dziękuję. Ja mam takie właśnie trochę przewrotne pytanie, czy iście w te mikroserwisy, pójście w te mikroserwisy zawsze dobrym pomysłem? Jaka jest reguła kciuka? Należy do zadania kolegi, gdyby przyszedł do swojego software house'u klient i poprosił o zbudowanie systemu, chciałby jednak jakiś proces biznesowy, chcą zrobić system, który będzie to wspierał i automatyzował. Jakie wytyczne, jaki proces myślowy tutaj mógłbyś przedstawić, prowadziłby do decyzji w jedną i w drugą stronę? Trzeba założyć do ułatwienia, że odrzucamy tak powiem, skalowanie, nie będzie potrzeby, skalowania mikroserwisu, nie będzie problemów wydajnościowych, nie ma tak dużej liczby powiedzmy klientów czy operacji. No i dodatkowo nie przewidujemy tak jakby ereł życia jakichkolwiek mikroserwisów, bo jest to system szczy na miarę, tak? Czy pójście na kanał w tym mikroserwisie często nie powoduje powstania takiego rozproszonego monolitu? Właśnie jaka to jest reguła kciuka, gdzie na 100% idziemy w te mikroserwisy, bo to da nam więcej korzyści niż problemu, a gdzie lepiej może pójść ten monolit i ograniczyć na te wszystkie sprawy infrastruktury, tak dalej. No ja bym jednak nie szedł nigdy w monolit, znaczy w taki monolit, o jakim mówiłem na początku, czyli pomieszanie z poplątaniem, ciężkie w utrzymaniu. No to zaczyna boleć, więc jakby dlatego o tym mówię, że lepiej się przenieść w inne miejsce. Też w zapowiedzi było, wspomniałem o tym, że być może mikroserwisy nie są najlepszym lekarstwem na wszystko i to jest trudne, ale na pewno monolit nie jest tym miejscem, który chciałbym utrzymywać i pracować z zespołem. Taka reguła myślowa, którą bym stosował, i ona ma odzwierciedlenie w dzieleniu repozytoriów, to jest po prostu mieć wąski umysł. Jak Kubusia Pytaczka to było, że myślę o małym rozumku, bo chodzi o to, że dzielić problem na kawałki, na małe kawałki. I mówię, to nie musi być wysoko dostępne, to nie musi być super architektura związana z konteneryzacją i z klastrem. To może być jeden serwer, który w każdym momencie może paść. Możemy mieć tam odpalone 5 procesów Java, a może też inne procesy, czy inne języki użyć odpowiednie do danej dziedziny, ale które mają jasno zdefiniowane obszary działania. To znaczy, że jak będę myślał, to jest trochę jak z tym zasadą
single responsibility z tych zasad SOLID wujka Boba. Po prostu należy to segregować jak tylko można. I często, właściwie też o tym dlatego wspomniałem o tym Krzysztofie Aleksandrze, bo nie planować za dużo do przodu, tylko raczej pozwalać cały czas ewoluować i cały czas mieć otwarte, jeżeli zaczynamy nawet od czegoś, co się wydaje, że jest dobre jako monolit, to jeżeli się pojawia czerwona lampka, że kurczę, zaczyna być za bardzo skomplikowany ten kawałek, to natychmiast sobie zdefiniować, jaka to jest odpowiedzialność i zrobić nie monolit, tylko dualit, tak? Że są dwa elementy, już zaczynają ze sobą współpracować i tak dalej, i tak dalej. Znaczy cały czas być otwartym na zmianę, bo tak to może być, tak? No, na przykład w systemie Linuxowym bardzo fajne jest to, że komendy mogą przesyłać sobie dane i można to agregować za pomocą tych rur w dowolny. I to dzielenie na kawałki pozwala i pozwalanie na współpracę daje nam później niesamowite możliwości, żeby procesy zamieniać, robić jakieś wariacje, modyfikować jeden element w środku. Więc jak najbardziej jakby nawet powiedziałbym, nie definiowałbym architektury na początku. Koniecznie musi być mikroserwis, bo kolega mi powiedział i słyszałem w internecie, tak? Albo gdzieś przeczytałem, że to jest w ogóle najmodniejsze. Ale być otwartym na jakiekolwiek zmiany, tak? No często już jest tak, że się ma już system, jakiś dostawca to robił, później się to przejmuje, no i tam już jest ten monolit, tak? Nikt tam nie pomyślał wcześniej. Ale pewne rzeczy powoli się wynosi i pewne rzeczy, poprawiając błędy, naturalnie się... No to musi żyć i tak żyją systemy. Jest taka reguła, znaczy też niedawno czytałem artykuł na ThoughtWorks, że jak myślisz kiedyś o mikroserwisach, to lepiej nie zaczynaj od monolitu. Chodzi o to, że zwykle jak się myśli, dobra, zrobimy taki super monolit podzielony na moduły i będzie po prostu cacy, to zaraz chwila i ponieważ jest to nieodpowiednio podzielone i te repozytoria, nie ma odpowiedniego nadzoru być może, to wszystko się zwykle psuje. Więc ten krok trzeba zrobić jak najwcześniej, czyli być bardzo czułym, że już nadchodzi ten czas, kiedy przejść od rozwiązania, które zaczyna nam się źle rozrastać, już w kierunku jakby podzielonego rozwiązania. Też nie będę mówił o mikroserwisach, ale podzielonego. No moim zdaniem to jest kluczowa zaleta. No, mikroserwisy to jest takie hasło, ale najważniejsze jest tutaj, że są podzielone na jakieś obszary, które są łatwe do pojęcia, łatwe do implementacji, łatwe do testowania, no trudne później do złożenia w całość, ale to już pomijamy. Mam jeszcze pytanie z live'a. Zaznaczam, że nie wiadomo, czy to do końca jest sensowne pytanie. Proszę o zaznaczenie tego. Co z uwierzytelnieniem i autoryzacją przy takich mikroserwisach? Pizza już przyszła. No to ja już od tego pytania ucieknę, bo ja w sumie nie mówiłem o mikroserwisach. Mówiłem o tym, co jest pomiędzy i w sumie o procesie, w którym można uciec z monolitu w sumie w kierunku mikroserwisów. Więc no, ucieknę od tego pytania w ten sposób. Jest pytanie, dobrze. To może już ostatnie. No dobrze, to ostatnie. Co się stanie, jak się pomylę? Jeżeli mam monolit, mam jedno repozytorium, no i się tam źle mi podzieliło te rzeczy. No owszem, może się okazać, że mi te zależności przepływają, ale to sobie zawsze mogę sięgnąć refaktora i uporządkować, a w momencie, kiedy mam ileś tych mikroserwisów i teraz chcę to jednak inaczej podzielić, bo wychodzi mi, że inaczej, tak?
to co, mamy zmiany w 10 repozytoriach. No. No, to jest bardzo teoretyczne pytanie, moim zdaniem. Jeżeli mówisz o refaktoryzacji w przypadku monolitu, to też bardzo często bardzo teoretyczne, bo w monolicie, jak jest tak zbudowany, jak sobie wyobrażam, jak może być, to zwykle nie da się zrobić refaktoryzacji, bo jako refaktoryzację oznacza to, że mamy testy, wprowadzamy zmianę i później efekty na końcu są takie same. Natomiast jeżeli mówisz o refaktoryzacji, to zwykle to nie jest do końca tak, znaczy, że niby się zachowuje tak samo, ale dostarcza inne efekty. Czemu taka zmiana miałaby wpływać aż na no, nawet więcej niż 3 repozytoria, 3 usługi? Ja nie jestem co do tego przekonany. To prawda, zmiany są bardzo często wprowadzane więcej niż w jednym repozytorium. Natomiast mówię, te procesy mogą być całkiem samodzielne. Każdy z nich może być dostarczony w ciągu, nie wiem, 3 dni, w ciągu tygodnia, 2. Natomiast wielkiej refaktoryzacji, wielkiej zmiany, która inni cały czas pracują na tym repozytorium i później synchronizowanie się z główną gałęzią kodu, bo właśnie zrobiłeś wielki refaktor z super testami, ale wszyscy cały czas komitują, a ty tam starasz się to jakoś dogonić, bo wiadomo, jak jest monolit, to też nie jest zespół 5-osobowy. Więc tak czy inaczej, jest to bardzo, bardzo częste, że przy monolicie jest to tak złożone. Natomiast przy małych repozytoriach te zmiany są proste. Wprowadzamy zmianę, publikujemy nową wersję biblioteki i zajmujemy się kolejną. To można zrobić, nawet te wszystkie rzeczy można zrobić w jednym. Znaczy, może jestem dziwny, no na pewno jestem dziwny, ale ja lubię sobie segregować, tak? Nawet mówię, trzymam osobno API, OpenAPI, definicje razem z procesem budowania są w jednym repozytorium, serwer, który to implementuje, korzysta z tej zbudowanej biblioteki, trzymam w drugim miejscu, więc tu też widzę zaletę, bo to repozytorium jest malutkie, ma tam YAML-a plus jakąś konfigurację, plus jakieś króciutkie budowanie. Natomiast jeżeli zmieniam API, to robię pull request i wszyscy widzą, tak, klienci, bo zakładam, że może być więcej niż jeden klient danej usługi, klienci widzą nowe API, nie musimy go implementować po stronie serwera, tylko wszyscy możemy dyskutować, a ten typ jest nie do końca taki, tak, tutaj ta struktura też nie do końca odzwierciedla to, czego my potrzebujemy, więc ten proces, gdybyśmy to trzymali razem, to zmuszałoby nas od razu bo build by nam się wywalał, tak? No mamy nową definicję, on się kompiluje do biblioteki, i się nie zgadza z obecną implementacją, więc musimy być zarazem jajkiem i kurą, tak? A tak to możemy sobie to jajko, a później z niej wykluwa się ta kura z czasem. Więc moim zdaniem segregacja w moim procesie pomaga. Nie jest łatwa, jest to gimnastyka w głowie, ale nie umiem z tego zrezygnować. To dziękuję bardzo za uwagę i za pytania, także wszystkim online.